Witamy serdecznie. Właśnie mija rok, od kiedy jesteśmy szczęśliwymi właścicielami campervana. W związku z tym postanowiliśmy nagrać krótki film, w którym zbierzemy plusy i minusy karavaningu, jakie zauważyliśmy podczas naszego podróżowania. Mamy nadzieję, że w komentarzach zostawicie swoje sugestie na temat karavaningu w obecnym czasie, a teraz zapraszamy Was na film. Na początek zacznijmy od samego zakupu campervana. Trzeba zaznaczyć, że na start jest to dość spory wydatek, ale opierając się na naszym przykładzie, to my połączyliśmy przyjemne z pożytecznym, a mówiąc dokładniej, zrezygnowaliśmy z zakupu samochodu osobowego na rzecz zakupu campervana. Rozważaliśmy zakup Arteona lub Toyoty RAV4, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na Forda Nuggeta, którym jedno z nas codziennie jeździ do pracy, a w dni wolne, wakacje czy święta możemy sobie pojechać na wycieczkę i odpocząć, co jest głównym plusem tego auta. Jednym z głównych plusów posiadania campervana jest niezależność i mobilność. Taka forma podróżowania daje nam swobodę w planowaniu trasy i możliwość zatrzymywania się w dowolnym miejscu bez konieczności rezerwacji noclegów. W ciągu ubiegłego roku udało nam się odwiedzić 10 różnych krajów. W niektórych byliśmy tylko chwilę, w innych zatrzymaliśmy się na dłużej. Wszystko uzależnione było od miejsc, które nas interesowały. Caravaning daje nam możliwość swobodnego wyboru miejsca, gdzie i jak długo chcemy być, a najważniejsze jest to, że możemy ruszyć lub zatrzymać się o dowolnej porze, o takiej, która odpowiada nam. Po prostu jesteśmy niezależni podczas podróży. Dzięki temu w każdej chwili możemy zmienić kierunek swojej trasy, dostosować się do warunków pogodowych lub naszych pomysłów. Posiadanie campervana pozwala nam na bardziej swobodne pakowanie się na wyjazdy. Dzięki przestrzeni w środku możemy zabrać ze sobą więcej rzeczy niż do auta osobowego czy do samolotu, co daje nam ogromny komfort i dzięki temu możemy spędzać wolny czas w dowolny sposób. Mimo że zakup campervana to spory wydatek, ale z perspektywy dłuższych podróży może on być tańszy niż rezerwowanie hoteli i restauracji. Ford nie jest zbyt duży, ale i tak oferuje nam komfortowe miejsce do spania, gotowania i wypoczynku. Dodatkowo podróżowanie poza sezonem wiąże się z niższymi cenami na kempingach, jak również korzystanie z kart zniżkowych także obniża koszty naszych podróży. Podróżowanie campervanem pozwala nam spędzać czas na świeżym powietrzu i cieszyć się bliskością natury. Dla nas najfajniejsze są miejsca, gdzie możemy nocować na dziko, ale kempingi również mają swój urok. W zależności od kraju, który odwiedzamy, każdy kemping jest inny, ale mimo to na wszystkich panuje przyjazna atmosfera i można poznać wielu ciekawych ludzi. Społeczność caravaningowa to bardzo otwarte i kontaktowe osoby, które chętnie pomagają sobie nawzajem i zawierają nowe znajomości. Zdecydowanie caravaning łączy ludzi, nie tylko obce osoby na kempingach, ale także rodziny czy takie pary jak my. Dzięki tej formie podróży możemy spędzać więcej czasu razem, wspólnie planować podróż, mamy więcej czasu na rozmowy i różne aktywności, co w gruncie rzeczy pozytywnie wpływa na wzajemne relacje. Według nas caravaning ma wiele plusów, ale podczas naszych podróży zauważyliśmy także kilka minusów i do nich teraz przejdziemy. Zdecydowanym minusem jest tutaj sam zakup campervana, gdzie ta cena jest dość wysoka. Podczas podróży musimy doliczyć także dodatkowe koszty, takie jak paliwo, opłaty drogowe, opłaty kempingowe, jak również koszty utrzymania auta. To jest ubezpieczenie, serwis, przegląd instalacji wodnej, gazowej, naprawy i konserwację. W naszym przypadku większość tych kosztów równoważy się z posiadaniem auta osobowego, ponieważ tak jak wspominaliśmy, korzystamy z Forda na co dzień. Naszym zdaniem ogromnym minusem jest fakt, że coraz więcej krajów wprowadza nowe zakazy dla caravaningu na dziko. W ciągu ostatniego roku wiele się w tej kwestii zmieniło. Na przykład w Grecji, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu mogliśmy nocować nad samym morzem, teraz jest to niemożliwe. Tak samo w Holandii, w miejscu, gdzie uwielbialiśmy spędzać weekendy, aktualnie został postawiony znak, który zakazuje nocowania tam. Dla nas są to fatalne informacje, ponieważ takie miejsca dawały nam najwięcej radości. Niestety za nieprzestrzeganie tych zakazów możemy liczyć się z dużą karą finansową. Ze względu na fakt, że caravaning w ostatnich latach stał się bardzo popularny, musimy liczyć się z tym, że w ciągu sezonu kempingi są przepełnione. Jest to dużym minusem, ponieważ wiąże się to z tym, że w popularnych miejscach musimy dużo wcześniej rezerwować parcelki, aby po przyjeździe uniknąć braku wolnego miejsca. Przez co łączy się to z dokładniejszym planowaniem podróży
i obowiązkiem bycia w danym miejscu danego dnia. Niestety my tego nie lubimy. Zdecydowanie wolimy podróżować na spontanie i nie ograniczać się rezerwacjami. Kempingi, jakie udało nam się odwiedzić w ubiegłym roku, były bardzo różne. Minusem niektórych z nich było to, że parcelki były bardzo małe, przez co auta stały bardzo blisko siebie i niestety nie mogliśmy liczyć nawet na odrobinę prywatności. Patrząc na to pod kątem naszego Forda, jest to duży minus, ponieważ my mamy otwierany dach, przez co wszystko słychać wokół, co się dzieje i niestety nie zawsze pozwalało nam to odpocząć. My podróżujemy tylko we dwoje, ale wielu z nas podróżuje ze swoimi pupilami, co często staje się tematem rozmów. A dokładniej mówiąc, dyskusji podlega tutaj fakt, czy piesek powinien na kempingu być na smyczy, czy biegać sobie luźno. Niestety jakiś czas temu słyszeliśmy o sytuacji, gdzie duży pies był przywiązany na smyczy na swojej parcelce i podbiegł do niego mały piesek luźno biegający po kempingu i niestety ta sytuacja skończyła się tragedią i śmiercią małego pieska. Osobiście jesteśmy zwolennikami posiadania czworonoga, ale także odpowiedzialności za nich w miejscach publicznych. Uważamy, że dla bezpieczeństwa wszystkich pieski, niezależnie od wielkości, czy małe, czy duże, powinny być na smyczy pod nadzorem swoich właścicieli. Podczas podróży należy liczyć się z tym, że coś może pójść nie po naszej myśli i nasze wakacje drastycznie będą musiały się zakończyć. Jazda samochodem może prowadzić do nieprzewidzianych awarii lub do wypadków. Przy takich awariach trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami. Mimo że karawaningowi towarzyszy wiele pozytywnych emocji, to i tak musimy być przygotowani na stres i nerwy podczas awarii. Dużym minusem jest fakt, że nie zawsze będziemy czuli się bezpiecznie podczas podróży. Jest wiele miejsc, gdzie nie powinniśmy zatrzymywać auta, bo może to skończyć się kradzieżą naszych rzeczy lub kradzieżą całego samochodu. Dlatego warto pamiętać o dodatkowych zabezpieczeniach. My osobiście założyliśmy birlocka. Niestety czasem nawet dodatkowe zabezpieczenia nie są w stanie uchronić nas przed kradzieżą. Zwłaszcza, że większość z nas trzyma w autach bardzo cenne rzeczy, takie jak laptopy, kamera, aparat, biżuteria czy nawet gotówka, przez co takie auta są cennym łupem dla złodziei. My jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji i na szczęście jak do tej pory udało nam się uniknąć kłopotów, ale niestety nasza znajoma nie miała tyle szczęścia i podczas zwykłych zakupów w supermarkecie we Włoszech jej campervan został skradziony. Dlatego zawsze należy zachować jak największe środki ostrożności. Podsumowując, dużym plusem karawaningu jest fakt, że przyczepę, kampera czy campervana można najpierw wynająć i sprawdzić, czy taka forma podróżowania nam odpowiada. My pokochaliśmy karawaning, ale to nie znaczy, że zrezygnowaliśmy z wycieczek all inclusive. Staramy się w ciągu roku zaplanować nasze urlopy w taki sposób, aby mieć możliwość skorzystania z każdej formy wypoczynku. Jeśli chodzi o samego Forda Nuggeta, my na początku chcieliśmy kupić coś większego, ale niestety z faktu, że mieszkamy w Holandii i mielibyśmy problem z wykupieniem miejsca parkingowego, musieliśmy zostać przy mniejszym modelu. Niestety minusem są tutaj właśnie przepisy obowiązujące w Holandii, że auto nie może przekraczać pewnych wymiarów, aby móc parkować je przed swoim domem. W innych przypadkach, jeśli auto jest większe, musimy go zostawiać w specjalnych strefach parkingowych. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie Wy macie spostrzeżenia na temat karawaningu. Co Wam się podoba w takiej formie podróżowania lub co Was denerwuje i co chcielibyście zmienić. W związku z tym podzielcie się z nami w komentarzach swoimi opiniami, a także zachęcamy Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia, pa!